Siemanko, z tej strony Sermisiek. Każdego roku wiele nowych gier wideo przemyka niezauważonych. Nie jest tak w przypadku PAX Dei, które wielu graczy zachwyciło imponującą grafiką, brakiem postaci niezależnych i ogromnym otwartym światem. Jednak wielu zapewne będzie pytać, co to za gra. Dlatego w tym materiale omówię ten tytuł i przybliżę takie kwestie jak walka, rozgrywka, świat, system budowania oraz kreator postaci. PAX Dei to sandboxowa gra MMO bazująca na społeczności, która jest debiutanckim projektem fińskiego studia Mainframe Industries, w którego skład wchodzą branżowi weterani wcześniej związani m.in. z takimi firmami jak Remedy Entertainment, Ninja Theory czy Blizzard. Produkcja opiera się na mitologii i historii z prawdziwego świata, ale zmieszana jest z fikcją i przygodą osadzoną w realiach fantasy. PAX Dei przyniesie graczy do ogromnej krainy inspirowanej legendami epoki średniowiecza, której mity są prawdziwe, duchy istnieją, a magia jest niekwestionowana. Tytuł ma zapewnić zróżnicowaną rozgrywkę i wyzwanie dla każdego typu gracza. Można samodzielnie zbudować dom, odkrywać piękno i niebezpieczeństwa lasu lub połączyć się z innymi graczami, aby stworzyć małą wioskę lub wznieść potężne królestwo. Podczas rozgrywki będzie można zająć się wieloma zadaniami i tworzyć własne historie. Wszystko w grze powstaje dzięki rękom i umiejętnościom graczy. Od ubrań, ścian, jedzenia po broń, zbroje, narzędzia i tajemnicze odczynniki. Im dalej znajdziesz się od domu, tym bardziej nieznajome i niebezpieczne staje się otoczenie. Lecz jest także większa szansa na bogate łupy, premie i odkryte sekrety, które mogą wzbogacić twój cały klan. Jeśli chodzi o fabułę, twórcy chcieli stworzyć coś, co będzie oparte na rzeczywistości, ale nie będzie to bezpośrednia kopia historyczna, więc będą takie rzeczy jak lochy, w których będzie można znaleźć fragmenty wiedzy z czasów, gdy zostały stworzone. Fabuła rozszerza się na samą rozgrywkę, więc gracze będą mogli znajdować i badać rzeczy, a następnie znajdować fragmenty, które pomogą znaleźć inne miejsca i przedmioty w samej grze. Produkcja nie posiada żadnej osi fabularnej. Wszystkie zadania, jakie przyjdzie nam wykonać, są zlecone przez innych graczy. Na samym początku przygody PAX Dei oferuje graczom rozbudowany kreator postaci, który ostatecznie otrzyma jeszcze więcej opcji i suwaków, ale na tym etapie ma już bardziej rozbudowany kreator niż wiele w pełni wydanych gier. Lista dostępnych opcji i suwaków jest dosyć obszerna i pozwala dostosowywać i ulepszać twarz, ciało i ogólny wygląd swojej postaci. Do wyboru mamy wiele fryzur, zarostu, suwaków rozmiaru ciała, makijaż i nie tylko. Dostępne są opcje również takie jak dodawanie piegów czy cieni do powiek. Do tego wiele postaci ma tatuaż na twarzy lub inne oznaczenia. Ponadto dostępne są zarówno postacie męskie, jak i żeńskie. I tak jak wspomniałem wcześniej, jest to na razie tylko przedsmak, ponieważ zespół planuje dodać jeszcze szereg dodatkowych opcji. PAX Dei nie będzie zawierał klas postaci, które tradycyjnie można zobaczyć w grach MMORPG. Zdolności postaci zależą zatem od umiejętności, których się uczą i od wyposażenia, które noszą. Niemniej jednak oryginalność PAX Dei polega na tym, że przedmiotowy sprzęt jest wytwarzany przez rzemieślników ze świata gry. Dlatego rola postaci będzie zależała od broni, którą może zdobyć, czy to poprzez jej produkcję, czy ekonomię w grze, kupując ją od innych graczy. Opcje wytwarzania pozwalają także na ulepszanie zbroi w specjalne zdolności, takie jak zaklęcia, techniki walki, wzmocnienia i osłabienia, zarówno pasywne, jak i aktywne. Mówiąc w skrócie, system ten został zaprojektowany tak, aby był bardzo płynny, dając maksymalną swobodę wyboru w zakresie dostosowywania stylu, który będzie odpowiadał każdemu graczowi. Twórcy nie podali jeszcze wielu szczegółów na ten temat, ale potwierdzili, że w grze obecna będzie tzw. święta trójca, czyli rola tanka, healera i DPS-a. PAX Dei nie przewiduje poziomów postaci, ale zapewnia biegłość w umiejętnościach. Tutaj każdy gracz musi nauczyć się walczyć bronią czy innej profesji. Na przykład im lepsze umiejętności stolarskie, tym więcej możesz wyprodukować i tym mniejsze ryzyko niepowodzenia. W grze nagradzane są osoby specjalizujące się w określonych dziedzinach, które będą stanowić podstawę gildii. PAX Dei wyróżnia się ogromnym i w pełni otwartym światem, który jest stworzony przy użyciu silnika Unreal Engine 5, zbudowanego na bazie procesu, który Mainframe Industries zbudował przez lata, aby skutecznie wytwarzać techniki wspomagane proceduralnie do budowy całej krainy. Świat PAX Dei jest podzielony na 4 główne regiony i 4 regiony pośrednie. 4 główne regiony to Galia, Gotia, Iberia i Anatolia. Jako ciekawostkę można dodać, że PAX Dei nie tylko inspirowany jest prawdziwym folklorem, ale niektóre lokalizacje inspirowane są bezpośrednio prawdziwym życiem, np. zamkiem w Finlandii. Studio Mainframe rozbudowało silnik o funkcje przeznaczone do gier MMO, co pozwoliło na stworzenie ciągłego, płynnie wyświetlanego świata, który gracze mogą zwiedzać na skalę uwzględniającą tysiące innych osób. Na chwilę obecną rzeczywisty rozmiar świata nie jest znany, ale wiem, że na każdym serwerze będzie 20 000 graczy i wiele prowincji, z których każda będzie miała powierzchnię około 100 km². W grze spotkamy różne typy prowincji, ale najważniejsze i największe będą prowincje centralne. Innym rodzajem prowincji są te, które obecnie nazywamy prowincjami spornymi, które jak można się domyślić związane są z player versus player. Świat w PAX Dei przyniesie graczy do świata, który wydaje się zarówno autentyczny, jak i ugruntowany, a nie czysto fantastyczny. W rezultacie biomy często nakładają się na siebie lub przeplatają, zwiększając poczucie realizmu i eksploracji. Obecnie w grze mamy 4 różne biomy leśne, z których każdy ma swoje unikalne cechy.
Dodatkowo jest kilka urzekających biomów górskich, a także kilka otwartych obszarów nizinnych i bagien, które nadają krajobrazowi inny charakter. Każdy z tych biomów oferuje swój własny aspekt wizualny i różne sposoby nawigacji i eksploracji. Co więcej, są domem dla specyficznej endemicznej fauny i flory, a także wspólnych gatunków, które przyczyniają się do bogatej różnorodności świata. Warto jednak dodać, że w Pax Dei rozmieszczenie minerałów na świecie zależy od czynników geograficznych, takich jak ukształtowanie terenu i wzniesienie, i nie jest to powiązane wyłącznie z konkretnymi biomami, co również dodaje głębi i realizmu do gromadzenia zasobów. W grze dostępne będą różne sposoby poruszania się, ale prawdopodobnie jak w przypadku wielu pokrewnych gier do Pax Dei, korzystanie z nich będzie wiązało się z pewnymi ograniczeniami i kompromisami. Twórcy nie chcą szczególnie utrudniać życia osobom wykonującym proste, prozaiczne sprawy. To logistyka i transport materiałów będzie odgrywać rolę w gospodarce. Że będzie dostępny system teleportacji dla poszczególnych osób, ułatwiający eksplorację lochów, ale nie będzie można po prostu teleportować 2 ton rudy żelaza. Chociaż rozgrywka będzie opierać się na współpracy między graczami i dużej swobody, to nie zabraknie nieco bardziej tradycyjnej zabawy, czyli player vs environment i player vs player. Gracze będą mogli wyruszyć do mniej przyjaznych rejonów świata, aby odkrywać starożytne tajemnice, napotkać legendarne potwory czy rzucić wyzwanie innym osobom, aby sprawdzić się w boju. Zabawę rozpoczynamy z niczym w strefie chronionej, która jest otoczona wszystkim, czego potrzebujemy. Eksplorując otwarty, proceduralnie generowany świat, zbieramy zasoby, zajmujemy swoją ziemię i budujemy swój własny dom. Gracze będą mogli definiować własne cele i wyzwania, ściśle ze sobą współpracując, aby różne style zabawy mogły się wzajemnie uzupełniać, tworząc jedyną swego rodzaju rozgrywkę. Niezależnie od Twoich umiejętności i preferencji będziesz miał coś do zrobienia w świecie Pax Dei. Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ pozwala na znaczne zróżnicowanie rozgrywki w zależności od gracza. Player vs Environment ma swobodną i otwartą formę. Twórcy dla graczy przygotowali duże, otwarte i śmiercionośne lochy. Jeśli wolisz po prostu być mistrzem rzemiosła w swojej wiosce i nigdy nie wychodzić na zewnątrz, jest to również możliwe i będzie tak samo ważne jak zabijanie potworów. Dlatego jeśli nie chcesz angażować się w walkę z innymi graczami, to w grze znajdziesz dla siebie mnóstwo treści Player vs Environment. Ponadto nie będzie żadnych NPC, którzy rozdają zadania, zapewniają szybką podróż lub zajmują się handlem. W Pax Dei zajmą się tym głównie gracze w miastach. Deweloperzy dążą do tego, aby połączyć player vs player i player vs environment, zapewniając możliwość obu stylom gry i wniesienie wartości dla drugiej strony, czy to w obliczu niebezpieczeństw związanych z player vs player, czy w tworzeniu najlepszego sprzętu. Według mnie jest to bardzo fajne rozwiązanie dla graczy, ponieważ pozwoli stworzyć własną niszę w samym świecie gry. Ten aspekt leży u podstaw tego, co czyni gry z tego gatunku fenomenalnymi. Walka z innymi graczami jest również opcjonalna, ponieważ jeśli gracz nie ma ochoty walczyć z innymi użytkownikami, to po prostu tego nie robi i nie opuszcza bezpiecznych stref w grze. Jedni będą mogli rozpocząć budowę domu, a nawet całej wioski na względnie bezpiecznych ziemiach, a inni podejmą się przygody w trybie player vs environment lub walk w trybie player vs player. Wybór należy do ciebie, ale celem twórców jest to, aby gracze player vs environment mogli w 100% integrować się z graczami player vs player i nadal zdobywać najlepsze rzeczy w grze. Jednym z ważniejszych aspektów Pax Dei będzie możliwość zbudowania własnego domu. Gracze będą mogli tworzyć ogromne wioski, korzystając z szerokich możliwości. System budowania został zaprojektowany tak, aby puścić wodze fantazji graczy. Jeśli chcesz budować potężną fortecę, aby bronić swojego klanu, możesz to zrobić. Marzysz o spokojnym domku nad rzeką? To też jest możliwe. Tak długo jak twoje budynki mają sens z punktu widzenia konstrukcyjnego, to nie ma ograniczeń. Co według mnie jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ każdy gracz może zbudować swoją twierdzę w każdym tego słowa znaczeniu, a także stworzyć akcesoria, które nadadzą ich budynkom osobisty charakter. Ponadto budowanie swojej bazy wypadowej odbywać się będzie tylko w określonym obszarze, a poza nim będzie to zabronione. Ciekawym elementem jest również to, że twórcy dopuszczają budowanie przy wodzie, więc budynki na nabrzeżu z pewnością będą wyglądać niesamowicie. Na chwilę obecną gra oferuje wiele zestawów elementów konstrukcyjnych, a twórcy planują dodać w przyszłości jeszcze więcej opcji dostosowywania. Takie podejście gwarantuje, że gracze będą mogli tworzyć różnorodne i unikalne struktury, przyczyniając się do tętniącego życiem i stale rozwijającego się krajobrazu Pax Dei. Ponadto budowanie nie ogranicza się również do rozgrywki dla jednego gracza, ponieważ użytkownicy mogą łączyć się, aby tworzyć wioski, umożliwiając ich klanom prosperowanie i wspólny rozwój. Te wspólne przestrzenie będą siłą napędową gospodarki napędzanej przez graczy, zapewniając niezbędne przedmioty takie jak żywność, odzież i narzędzia. Podsumowując, system budowania opiera się na elementach, a nie na blokach, jak chociażby w grze Minecraft, i gracze będą zaznajomieni z tą mechaniką, jeśli grali w gry z podobnymi systemami budowania, jak np. Valheim. Walka z potworami jest również dużą częścią gry. W trakcie zabawy spotkasz inkwizytorów, zagubione dusze, umarłych wojowników oraz odwiedzisz lochy, w których spotkasz inne bestie. Podczas trwania alfa testów ilość wrogów nie powalała, ale śmiało możemy założyć, że różnorodność i występowanie potworów będzie znacznie większa, ponieważ były pokazane chociażby na materiałach udostępnionych przez twórców. Gracze po opuszczeniu bezpiecznych okolic będą walczyć z legendarnymi stworami, odkrywać tajemnice, a poziom trudności ma stale rosnąć, aby zapewnić śmiałkom odpowiednie wrażenia.
Chwała, nagrody i sekrety, które zyskają z takich wypraw, są zdecydowanie warte ryzyka. Choć na kwestie związane z walką, jak na razie spoglądałbym z przymrużeniem oka, ponieważ wciąż trwają prace nad modernizacją tego elementu gry, aby ulepszyć i utrzymać walkę świeżą i wciągającą. Wierzchowce nie są potwierdzone, jednak zarówno w zwiastunie, jak i na grafice koncepcyjnej widzieliśmy ludzi z wierzchowcami, więc bardzo prawdopodobnie, że pojawią się w grze chociażby do transportu większych ilości zdobytych surowców. Jak już wiemy, PAX DI powstaje w oparciu o silnik Unreal Engine 5, zapewniający najnowocześniejszą grafikę i fizykę. Jeśli chodzi o wymagania systemowe, studio Mindframe Industries nie opublikowało jeszcze szczegółów. Jednak biorąc pod uwagę wykorzystanie silnika Unreal Engine 5, gracze powinni być świadomi, że do pełnego cieszenia się grafiką i rozgrywką w grze potrzebny będzie dosyć solidny sprzęt. Niestety twórcy nie zdradzili jeszcze przybliżonej daty premiery, ponieważ gra nie jest jeszcze ukończona i wiele aspektów jest do poprawienia i dopracowania. W przypadku premiery twórcy koncentrują się na wersji na komputery PC, lecz w przyszłości chcą, aby każdy gracz mógł zagrać w chmurze za pośrednictwem laptopa, smartfona czy tabletu. PAX DI to niewątpliwie ambitny projekt, który obiecuje wnieść powieść świeżości do świata MMO. Unikalne podejście do interakcji między graczami, ekonomia oparta na graczach i bogate możliwości budowania świata sprawiają, że jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów tego gatunku. Ogrywając ten tytuł podczas trwania alfa testów bawiłem się świetnie i uważam, że niezależnie od tego, czy jesteś weteranem gier MMO szukającym nowego wyzwania, czy nowicjuszem zaintrygowanym perspektywą tętniącego życiem, rozwijającego się świata, PAX DI jest zdecydowanie warte wypróbowania. Dajcie znać, co sądzicie o tej produkcji. Niemniej jednak dużo osób uważa, że to kolejna gra o tych samych elementach, która po intensywnej premierze może szybko umrzeć. Mnie osobiście urzekła grafika, która bardziej przypomina zmodowanego Skyrima niż surowego New Worlda. PAX DI ma się wyróżniać ogromnym i w pełni otwartym światem, brakiem liniowości, brakiem typowych klas postaci, konsekwencjami wyborów, systemem politycznym, player vs player oraz naprawdę niewielkim dodatkiem fantasy. Będą smoki, będą bazyliszki, ale to średniowiecze ma odgrywać tutaj pierwszoplanową rolę. A jeśli interesują Cię nowości i informacje związane z tym tytułem, to warto zasubskrybować kanał, ponieważ na moim kanale na pewno będą pojawiać się takie materiały, gdy tylko twórcy udostępnią więcej informacji. Trzymajcie się!